Długo myślałem nad tym, który album Gorgorow wam tutaj przedstawić. Czy to szorstki Pentagram, czy ostry Antichrist, jednak stwierdziłem, że przedstawię album, którego koncept najbardziej mi odpowiada i który słuchałem najwięcej. Opatrzony tajemniczym tytułem Incipit. Zwrot ten był umieszczany na średniowiecznych manuskryptach, gdy ten właśnie nie zawierał tytułu, a oznacza mniej więcej zaczyna się początek. Więc płytą dzisiejszą jest Gorgorow Incipit Satan. Zespół zostaje założony w 1992 roku w Norwegii, w Bergen, bo gdzieżby indziej, przez gitarzystę Infernusa, który zaprasza do współpracy wokalistę Hata oraz perkusistę Goat Pervertora. W 1993 roku dołącza do nich Kiettar na basie i w tym składzie nagrywają demo A Sorcery Written in Blood. Po nagraniu demówki Kiettar zostaje zamieniony przez Samophas Emperor, gdyż tamten trafia do więzienia za spalenie 800-letniego kościoła. W 1994 nagrywają demo pod tytułem Promo 94, a chwilę później debiut Pentagram. Skład Gorgorowa na każdej płycie się zmieniał, jedynym oryginalnym członkiem pozostawał Infernus. Przez zespół przewinęło się wielu znamienitych muzyków, takich kapel jak Satyricon, Darkthrone, Immortal czy wspomniany Emperor. W 1996 roku ukazuje się kolejny album Antichrist, w 1997 Under the Sign of Hell, w 1998 Destroyer, zaś w 2000 Incipit Satan, o którym powiem wam parę słów. Jeżeli chodzi o Gorgorow, to na pewno album jest kontrowersyjny. Zaczynając od genialnej rysowanej okładki poprzez dobre brzmienie, którego przecież ciężko było szukać na wcześniejszych wydawnictwach. Do tego muzyka stała się bardziej zróżnicowana, co na pewno jest in plus, ponieważ album nie nudzi. Są momenty pełne furii i wściekłości, ale również i wolniejsze o ciężkich riffach. Są nawet momenty, gdzie muzyka staje się melodyjna i możemy ją sobie zanudzić. Pojawiło się pianino oraz samplery, a nawet jeden chory, poschizowany ambientowy utwór, który przecież nigdy nie występował w ich muzyce. Wokale Gala pełne są jadu i nienawiści. W sumie wiele z nich nie zrozumiemy poza wykrzyczanym tytułem albumu. Ale co jest istotne, na pewno są wykonane z pasją, bardzo wzbogacając tę strefę albumu. Często Melo recytuje, prowadzi jakieś złowróżne monologi. To jest świetne. Liryki są napisane po angielsku i po norwesku, jednak te utwory, które są wykonane po norwesku, mimo że nie są one jakieś rzeźnickie, pachną siarką na kilometr. Teksty zaś ociekają diabelstwem, szatanem i złem, czyli tym wszystkim, czym kocha epatować Gorgorow i czym lubi raczyć swoich fanów. Na albumie zespół odświeżył, a ja bym nawet powiedział zrewolucjonizował swoją muzykę. Bo poza Darkthrone'em ile można grać garażowy metal? Ja rozumiem, 1-2 albumy, ale dłużej to na pewno się znudzi. Kompozycyjnie tutaj jest świetnie, produkcja jest również bardzo dobra, ale co najważniejsze, nadal jest to mega mroczny i złowieszczy album, a tego przecież oczekujemy od Gorgorow. To posłuchajmy fragmentów tych hymnów zła. Utwór tytułowy to atak szybkich temp, ciekawe melodeklamacje oraz fajne zwolnienie w środku. No i ten wykrzyczany tytuł Incipit Satan, który otwiera bramy piekieł na te ponad 30 minut muzyki. Tekst zaś opowiada o zwycięstwie piekła nad hebrajskimi łańcuchami. A World to Win to najbardziej przebojowy według mnie kawałek na płycie. A główna fraza melodyjno-folkowa jest to zabawne dość optymistyczna, ale jest tak zajebista, że chce się utwór od razu włączyć jeszcze raz. Gal pięknie drze japę, zaś tekst opowiada o pokusach, kłamstwach, o niszczącym słońcu i inne takie. Na albumie znalazła się również pełna mroku i zła inkantacja litany Till Satan, gdzie gitary wygrywają w tle swoje tremola, zaś wysunięty do przodu wokal recytuje wersy pochwalne dla czarnej persony. Utwór jest dosyć transowy, hipnotyczny, a tekst wyrecytowany po norwesku.
I ciekawostka, na albumie pojawił się Will to Power. To chory, ambientowy utwór, dość psychodeliczny, gdzie pojawiające się głosy są jakby z naszej podświadomości. On mówi do ciebie, że zawładnie światem i da ci wolę i siłę. Czas przyjrzeć się bliżej okładce i wkładce do płyty. Okładka jest jedną z lepszych, jakie widziałem w black metalu. Jest wykonana w kolorystyce sepi, na której widnieje w klimacie drzeworytu orzeł spętany wężowym uściskiem. Nad nim góruje słońce, a nad słońcem odwrócony krzyż. Symbolika jest na tyle oczywista i jasna, że nie ma co zagłębiać się w szczegóły. Pod obrazem biała nazwa zespołu i tytuł. We wkładce na pierwszych 2 rozkładówkach są 2 zdjęcia muzyków oraz ich podziękowania. Na środkowej rozkładówce na tle potępieńców wydrukowano szczegóły nagrania płyty oraz skład nagrywający album. 2 następne rozkładówki to foty i podziękowania kolejnych 2 członków. Według mnie pan perkusista słabo koncepcyjnie wyszedł w stosunku do innych muzyków. Mógł przynajmniej zdjąć tę białą koszulkę, zmienić fryzurę, bo wygląda tu jak dziecko. Ale to moje subiektywne odczucie. Wszyscy na fotach mają dorobione rogi, więc chyba nie za fajnie. Na ostatniej stronie rozkładówki wydrukowano tytuły utworów i dedykacje. Na CD wydrukowany jest orzeł i wąż wraz z logo Nuclear Blast. Na stronie zamykającej pudełko są tytuły utworów oraz logo wydawcy. Płyta jest dedykowana Grimowi, perkusiście, którego wizerunek widnieje również na okładce Immortala Pure Holocaust. Gorgorow wyszedł tutaj poza swoją konwencję klepania surowego black metalu, czym mam świadomość zaraził wielu fanów, lecz jednak wielu zyskał. Muzycznie tutaj jest bardzo dobrze, płyta jest przepełniona diabelskością, mrokiem i czernią nocy. Czasami słuchając jednym uchem należy przemyć drugie, aby odkryć to, co wydaje się niedocenialne. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!